Witajcie moi mili, Mercedes AMG dla odmiany w dzisiejszym odcinku. O, Fordory Petrolhead lubi. Mam nadzieję, że wy też. Kiedyś Fordor pojawił się u mnie na kanale w najmocniejszej wersji e-Performance 843 konie mechaniczne. Tutaj mamy takiego normalniejszego troszeczkę Fordora, o ile można powiedzieć w ogóle o Fordorze, że taki normalny samochód to jest. No, to taki ekskluzywny sportowiec, a dokładnie jest to Mercedes AMG GT53. Czyli mamy do czynienia z 6-cylindrowym 3-litrowym uturbionym silnikiem, miękka hybrydka. Jest to bardzo fajny Fordor do śmigania na co dzień. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, skoczymy sobie na próbę autostradową, zmierzymy ją raceboxem, a została mi ona udostępniona przez Spectre Cars, salon aut premium. Oj, powiem wam, Spectre Cars mają naprawdę grubsze auta w swojej ofercie, czy to jakieś Porsche, Mercedesy AMG, nawet widziałem jakieś Ferrari, ale jesteśmy przy Fordorach. Spectre Cars mają też wystawionego GT63S Fordora, ale właśnie celowo chciałem wybrać tego słabszego, tego jakby, no tak jak w cudzysłowie wcześniej mówię, normalniejszego. No to co, mamy do czynienia z egzemplarzem z 2022 roku, także jest to wóz po lifcie już. Jednak jeśli chodzi o lift, zmiany raczej są takie kosmetyczne, delikatne. Już przed liftem nawet był to bardzo ładny, fajny samochód. Mercedes AMG GT czterodrzwiowy generalnie jest spokrewniony z E-klasą i z CLS-em. Właściwie płyta podłogowa jest ta sama, ale przykładowo zawieszenie, no to już jest, tak jak doczytałem i zweryfikowałem, to inne. Właśnie to jest ciekawe, że Mercedes zdecydował się na produkcję tego modelu, mając E-klasę i CLS-a przede wszystkim, bo pamiętajmy, że CLS też występował w wersji AMG z oznaczeniem 53, no ale to jest coś, no wyżej, bardziej premium, bardziej ekskluzywnie, bardziej tak grubaśnie. Jak wam w ogóle podobają się Fordory? Dla mnie to jak wygląda jak taki przyczajony jakiś kocur, zwierzak, który ma zaraz skoczyć. Nie wiem, jakoś tak mi się wydaje. Te małe okna, no trochę jak w CLS-ie, ale nie jest to sedan, a taki fastback jakby. Fastback? Liftback? No z tyłu możemy poznać, że nie jest to wersja 6.3. Można to poznać po wydeszkach. W wersjach 6.3 prostokątne mamy końcówki wydechów. Tutaj są okrągłe. Same końcówki wydechów. Wprawdzie są elementem zderzaka, ale po obu stronach właściwy układ wydechowy kończy się za nimi. Także jest, powiedzmy, ok. Wiecie, nie ma zaślepek. Taki oto dyfuzorek. Oznaczenie GT53. O gamie silników porozmawiamy sobie później. Wysuwany spoiler. Nie no, Fordorek. Kurczę! Powiem wam, jakiegoś Fordora kiedyś w moim garażu bym widział. I właśnie nie jestem pewny, czy nie byłby to taki według mnie optymalny 5.3. Mamy tu pakiet czerni. Proszę bardzo, też tutaj są czarne elementy. Myślę, że fajnie one kontrastują tutaj z białym lakierem. No i z tymi takimi częściowymi chromami. Proszę, grill Panamericana. Prawdziwy. Tutaj też jest prawdziwy, ale są klapki, które akurat w tej chwili się zamknęły. No po prostu one się otwierają i zamykają zależnie od potrzeb samochodu. No jedynie tutaj po bokach mamy fejkowe wlociki. O, proszę. Pamiętam tak jak w A45S. Tutaj podobnie te dokładeczki wyglądają. Reflektory oczywiście LEDowe, wycinające chyba nawet w standardzie tutaj wychodziły właśnie Fordory z multibeamami. Tak to się nazywa w Mercedesie. Felgi 20-calowe, rozmiar opon z przodu 265×40. Z tyłu chyba oponka będzie szersza, tak mi się wydaje. W ogóle jakie zaciski, patrzcie, nie jest to najostrzejszy Fordor, a tutaj widzę 6 tłoczek nawet jest. Ten wóz w zasadzie może pełnić funkcję auta rodzinnego, jakby ktoś chciał, bo tak w sumie jest praktyczny, ale jest jednocześnie bardziej performance'owy od E-klasy AMG i CLS AMG. Czy można powiedzieć, że samochód jest bardziej performance'owy? Myślę, że tak. U mnie na kanale jak najbardziej. 295×35 opona z tyłu. No już powiedziałem, że taki praktyczny ten Fordor, no to zajrzyjmy do bagażnika. Auto jest dość spore, bo 5 metrów i 5 centymetrów długości, więc bagażnik też tutaj nie jest wcale taki mały jak na performansiaka. 456 litrów pojemność, ale sami spójrzcie, jaki tutaj jest fajny dostęp. Zresztą mamy tutaj, to się liczy tą pojemność do półki, którą możemy sobie wyciągnąć, też troszeczkę powiększyć tą przestrzeń. No i tutaj jeszcze pod spód, jak zajrzymy, no to proszę, taka dodatkowa przestrzeń. O matko, a tutaj porozbieramy samochód. Tutaj jeszcze dodatkowa przestrzeń, akumulator. Dobra, możemy zamykać. Dach tutaj nie jest oklejony, mamy panoramiczny dach. Właściwie dwie panoramy. Ładny dźwięk zamykania i otwierania drzwi, ale wcale nie musimy trzaskać, bo
jest tutaj oczywiście dociąganie. Specyfikacja raczej klasyczna. Biały wóz z czarnym środkiem. Pełno tutaj mamy aluminiowych czy też chromowanych elementów. Audio, Burmester, karbonowy wstaw. Jest to prawdziwy karbon. W ogóle fajnie on wygląda na żywo. No i jako iż jest to four-door, wszędzie tutaj mamy obszycia skórzane, czy to z prawdziwej, czy to z eko skóry. Tutaj w ogóle też to wygląda, jakby ten wóz miał być 4-osobowy, ale tunela środkowego nie ma. Zapięcie na pasy dla środkowego pasażera i pas jest, więc 5-osobowy wóz. Foteliska, jakie performance. O, ja mówiłem, performance jak to jest. Są najlepsze fotele, jakie mogliśmy tutaj mieć w Fordorach. No panie drogi, może na głowę, ze względu na ten panoramiczny daszek, troszeczkę tutaj dotykam, ale wiecie. 198 cm wzrostu, ten fotel wyregulowany jest pode mnie. W ogóle takie cienkie tutaj są te fotele. Znaczy cienkie wiecie, na grubość. I to jest w sumie plus, no bo tutaj normalnie kolana mi się mieszczą nawet. Myślę, że spokojnie można jeździć takim Fordorem z rodziną. Spokojniuśko. Tutaj też widzę, mam takie delikatne wstawki z Alcantary, białe przeszycia. Jeszcze tutaj, jak już jesteśmy z tyłu, no to zajrzymy do schowka. Proszę bardzo, wyściułany, uchwyty na kubeczki. Ale dobrze to wygląda. Czuć pieniądz po prostu, jak się na to patrzy, czuć pieniądz. Ogólnie byśmy powiedzieli, no tak jak we klasie, ale nie do końca. Spójrzcie na ten cały panel, na tunel środkowy, jest zupełnie inny, nawet nie wiem czy taki sam, czy po prostu nawiązujący do AMG GT dwudrzwiowego, tam jest chyba tak samo, albo podobnie. No przejdziemy sobie do przodu. Kurczę, troszeczkę się tak rozpadało, delikatnie. Boczek drzwiowy z przodu, również calutki, jest miękki, miękko wykonane są tutaj schowki. Spójrzcie na te piękne przyciski. Panel do regulacji fotela, podgrzewanie. No i foteliska, jeszcze z tej perspektywy. Proszę, jak one wyglądają strasznie rasowo wręcz. Zagłówek jest tutaj zintegrowany. Emblemat AMG, też nie żadne wybity, tylko normalnie aluminiowe. Może odpalimy sobie samochód. Nie no, samczek trzeba będzie sobie zrobić. Co? Małe tutaj mamy szybki widok z perspektywy kierowcy, ale tak właśnie tutaj ma być. Mamy się poczuć jak w jakimś myśliwcu, czy tam czołgu nawet. Po kierownicy widać tak najbardziej, że jest tu już polift. Mamy takie, no zupełnie inne w zasadzie ramiona. 6 takich mini ramion. O, tutaj jest prześwit. Tutaj 2 małe ekraniki LCD, tryby jazdy. Tutaj możemy sobie różne funkcje wybierać. Takie pod siebie, wiecie. Ale też tak powiedziałem o tej widoczności. Patrzcie, jak damy tutaj na wsteczny, no to mamy kamerę 360 stopni 50, co ja? Boże, ja już o próbie autostradowej myślę. W ogóle jak tutaj wygląda prawie 2-metrowy petrolhead za kierownicą, zobaczcie. Mieszczę się sam za sobą i tu pozycja za kierownicą jak najbardziej spoko. Pamiętam w CLS-ie, jak jest panoramiczny dach, czy tam otwierany szyberdach, czy panorama, nie pamiętam. No to już tak włosami troszeczkę dotykam, a tutaj jest ok. Wprawdzie ta podsufitka nie jest za wysoko, ale po prostu jest z boku. Manety oczywiście down, up. Liczniki, które możemy sobie zmieniać. Zaraz tutaj zobaczycie. Style i tak dalej. Klasyczny. Super sport. No i jeszcze subtelny będzie. O, no jeszcze tutaj takie coś można zrobić. No, pod siebie możemy to wszystko spersonalizować elegancko. Tak jak i podświetlenie ambiente, jest tutaj masa kolorów do wyboru. Mogą być one w ogóle różne. Znaczy w sensie różne na przykład w nawiewach, czy tutaj. Sportowy wóz, no widać to, po prostu jakoś to widać po tych karbonach, po tych wstawkach, po tych fotelach, ale też jednocześnie jest tu przytulnie. Pewnie dlatego, że o, na desce też mamy skóry. Tutaj to wszystko jest miękkie. Nie ma tutaj właściwie jakichś twardych elementów. No jedynie karbon. No i te wstawki są twarde, no ale to wiadomo. Patrzcie, jakiś świetny akcent. To jest w ogóle gałęcjuszek. Taki maleńki, ale konkretny. Może krótki, ale grubszy. Taki konar. System multimedialny, no to też tutaj nie będziemy już nie wiadomo jak się nad nim rozwodzić. Mamy tutaj też zapaszki. Możemy sobie ustawić intensywność w ogóle, jak ma nam pachnieć w środku. Tutaj jeszcze takie ustawienia. Silnik, temperatura oleju w skrzyni biegów, w silniku, super. No Dynamic Select, co tutaj możemy sobie skonfigurować. Napęd, skrzynia biegów, Dynamics, zawieszenie, Comfort, Sport i Sport Plus. Jest tutaj aktywne. Ogólnie w polifcie mamy zmienione jakieś zaworki w zawieszeniu, także jest lepiej ono działa podobno. No i tutaj główny taki widok. No i dobra. Ekran jest tutaj dotykowy, ale wciąż możemy go obsługiwać za pomocą tego
touchpada. Proszę bardzo. Fajnie, że jest taka możliwość. W A45S jak miałem w Polifcie, no to już mi to zlikwidowano. No tutaj powrót, tutaj domek, no i tu jeszcze pakiet przycisków. Powiedzmy, no fizyczne to są przyciski. To są takie małe ekraniki LCD kolorowe. No i to są przyciski normalne, nie żadne haptyczne przyciski. Tryby jazdy, ślisko, indywidual, komfort, sport i sport plus. I dodatkowo, jak zrobimy tutaj pewną kombinację przycisków, możemy aktywować tryb drift. Mamy tutaj napęd na wszystkie koła, ale tryb drift takim GT53 jest. Można się zabawić konkretniej, można. No tutaj jeszcze schoweczek, uchwyty na kubki. Gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Oho, trzeba będzie się tutaj przeparkować. Dobra, się przeparkujemy. A tutaj na środku tego placu panowie często robią sobie w dni pracujące przeładunki. No dobra, uszanujemy to. Każdy musi pracować. Dobra, tu myślę będzie ok. Jeszcze soundcheck nakręcimy. Pod maską 3-litrowa turbo doładowana benzynka, 6 cylindrów. I tak, to jest ciekawe. Tak jak wam wcześniej mówiłem, jest to miękka hybryda. Mamy tutaj turbinę tradycyjną oraz taki jakby elektryczny kompresorek, który nazywa się EQ Boost. Generuje nam on dodatkowe 22 konie mechaniczne, ale aż 250 Nm. Jako iż jest to elektryczny kompresorek, no to te newtonometry są dostępne w zasadzie w każdym momencie. Nie dość, że auto jest bardziej dynamiczne, to też bardziej ekonomiczne. Oczywiście potrafi nam się ono wyłączać w czasie jazdy, hashtag miękka hybryda, ale też jak chcemy depnąć, no to spokojniutko, no mamy tutaj ten emblemacik przecież, nie? Ten samochód, jak się okazuje, jeśli chcemy, wcale nie musi palić tak dużo. Kiedyś był na moim kanale test E53 AMG Coupe, także troszeczkę mniejszy, lżejszy samochód, ale sprawdzałem tam zużycie paliwa. Przy 90 wyszło jakoś 6,5 litra, przy 8,2, a w mieście trasa na Most Zbrodowski 9,4 litra, no załóżmy, że ten by spalił, no jest większy, cięższy, no to 0,2, 0,3 litra więcej, także są to wciąż rozsądne wartości przecież. Mamy tutaj inteligentny napęd na wszystkie koła, Formatic Plus, proszę, jest Formatic Plus, jest Formatic Plus, a skrzynia biegów to 9-stopniowy speed shift, aż 9-stopniowy, jeśli chodzi o parametry, 457 koni mechanicznych oraz 520 Nm. Osiągi? Producent deklaruje, że ten wóz do pierwszej setki powinien rozpędzić się jakoś w 4,5 sekundy. No maszyna trochę waży, no bo 2045 kg na pusto, także trochę prędkość maksymalna. Nie 250 km na godzinę, 285. I nawet nie wiem, czy jest to kagańczyk, czy po prostu tak o 285. No zobaczymy, przejedziemy się na autostradę. To troszeczkę pokropił deszczyk, ale generalnie jest sucho, woda się nie odkłada. Ogólnie jest taka dość sucha nawierzchnia i trochę dzisiaj wieje wiatr. Mam nadzieję, że wzdłuż autostrady, nie z boku. No zobaczymy, no. Dobra, robimy sobie soundcheck i ciśniemy na autobahn. Boże, jak ja powiedziałem, i ciśniemy na autobahn, ale w sumie niemiecki samochód to jest spójność. No dobra, to jesteśmy na miejscu. Maszyna naprawdę bardzo fajnie furczy i burczy. Dajmy sobie od razu tryb Sport Plus. W ogóle zwróćcie uwagę na zużycie paliwa. Niemieckie krajówki i wioski, jazda spokojna, ale pod wiatr. 7,8 litra. Dałoby się tutaj zejść jeszcze niżej, gdyby tak uskutecznić jazdę eco-drivingową. Ej, posłuchajcie. Naprawdę fajnie sobie gada ten four door, jak ma nawet 6 cylindrów pod maską. Kurcze pieczone. Jest to samochód optymalny. Taki do tańca i do różańca. Czy ostateczny samochód? Tego nie wiem. To już zależy chyba od kryteriów po prostu. Jeden będzie chciał 6.3S, ale to wtedy zużycie paliwa, koszty i tak dalej. Chociaż są... Jak już ktoś kupuje taki samochód, czy aż tak się bardzo przejmuje koszt. Chociaż ja wiem, nie wiem, jest taki po prostu optymalny. Nawet ciężko to mi jakoś
powiedzieć. Tu co, jakieś 257 zapisane jest. Kasujemy. No i dobra. Nie wiem, czy tutaj 100-200 od razu zmierzymy, ale jest pod wiatr, jak dobrze widziałem. Nie, no nie będziemy tak na ostatnią chwilę hamować. No, Tiguanik sobie na spokojnie wyprzedzi, ale tutaj jest popcornik. Fajnie to wszystko słychać. No. Nie wiem, czy tutaj coś będziemy w ogóle pobijać. Warto byłoby 100-200 zmierzyć, bo będziemy teraz chyba jechać pod wiatr, a później zmierzymy sobie z wiatrem i wyjdzie z tego jakaś taka średnia, myślę, fajna. No dobra, zaraz tutaj gdzieś zwolnię. No depnąłem, no to 30, no. W sensie chodzi mi o zużycie paliwa, ale tak, powinno tutaj być przecież. No i dobra. Tak może troszkę z górki będzie, ale to tak orientacyjnie, no. Tutaj nigdzie nie jest tak idealnie równo. No 13,66 pod wiatr. No i odpuścimy, bo wyprzedzanie. Ale 239 już było. No pamiętam to E53 AMG kupejka. Tamten mniejszy, lżejszy samochód. I jakoś 12,5 na równym robił 100-200, coś takiego. No i tutaj myślę, że też będzie zbliżony wynik. Poniżej 13 sekund powinno być. Widzicie, jak lewy pas jest pusty, to i tak nie ciśniemy, skoro prawy jest zajęty. W każdej chwili ktoś by mógł tutaj się zacząć wyprzedzać, to trzeba jechać spokojnie. Tak jak ja teraz, widzicie, 180 sobie cisnę, bez żadnego takiego parcia na VMAX. Do wszystkiego podchodzimy z pokorą. No myślę, że jak zawrócimy, to będzie lepszy ruch i będzie z wiatrem. Znaczy lepszy, czyli mniejszy. Dałem sobie tutaj na tryb komfort. Generalnie tym samochodem jeździ się mega pewnie, bardzo fajny i pewny jest układ kierowniczy. Teraz w trybie komfort oczywiście wszystko pracuje delikatnie, wspomaganie, zawieszenie nie jest takie sztywne. Cały ten samochód po prostu nie jest taki ogólnie sztywny. To jak Sport Plus wrzucimy, to jest sztywniusio. No kurczę, jak ktoś jest petrolheadem, z pewnością będzie mu sztywniusio. Nie no, ale powaga, dzisiaj jest taki wiatr, ale fajnie, że wzdłuż autostrady no powinna być jakaś fajna prędkość, bo by ruchu nie było. Teraz jadę w trybie komfort, ale żeby auto żeglowało skrzynią biegów i tak dalej, wyłączało się w czasie jazdy. Czekajcie, no bo tutaj muszę już zwolnić powoli. O, odpuszczam teraz. W indywidualu. O, teraz auto jest wyłączone i tak jedziemy. Ale wiecie, tutaj się nie przejmujcie co niektórzy, że o, jak to tam wspomaganie przecież ci nie działa. Działa, właśnie wszystko działa. To jest hybryda typu miękka hybryda, no chciałem powiedzieć plug-in, miękka hybryda. No i dobra, i soundcheck. No, aż tak tutaj nie było teraz słychać. No, fajne prowadzenie, kurde. Te podstrzeliwanie. No tutaj to już chyba nie będziecie, żeby zawsze się czepiacie tych Pops and Banksów, ale tutaj chyba są one takie stonowane, uważam. O! O! Nie no, fajnie sobie gada ten samochód. Kurczę, aż się morda cieszy. Wiecie, 6.3 czy 6.3S, bo taka gama jest silników, że 43 takie Fordory, no to najwolniejszy, to jest 5.3 kolejny i potem są 6.3 i 6.3S. No to te oczywiście 6.3 będą szybsze. Jest to pewien pułap jakby wyżej, ale tutaj też jest bardzo fajnie. No dobra, tryb sport, wszystko poustawiane. Myślę, że tak. No i teraz będzie z wiatrem. Tu jeszcze tą kamerę sprawdzę. No i tu myślę, że tak już będzie równiej. No
Nawet chyba lekko pod górkę wyjdzie, coś tak czuję. 13, 15, 100, 200 i 0,3% pod górę. No i dobra, 249 i musimy hamować. To jest wyprzedzanko. Bardzo wolne zresztą wyprzedzanko. I tutaj no chyba 200-250 się od razu zmierzy. Prędkość maksymalna raczej też. 14,76. To jest 200-250. Dobra, i tutaj lekkie przetrzymanie. No taki tryb luźnego Ryszarda jest do 250. Tutaj no to już się musimy troszkę skupić. Patrzcie. 2,9 licznikowe. Dobra. I tutaj mamy kagańczyk. Na 283 km na godzinę i 291 według prędkościomierza. No zużycie paliwa 28,8. Tu jedynie jest taka rzecz, ale to BMW, jakie BMW? AMG, benzynka, która furczy i burczy i się prawie do 300 licznikowych rozpędza. No to trzeba tutaj mieć wyższe trochę spalanie. Ja dam tutaj maszynie troszeczkę wytchnienia. Jeszcze ja bym tutaj 100-200 zbadał dokładniej. Ej, ale tak patrzę, tutaj 300 na buciku, no to my praktycznie domknęliśmy budzik takim 5.3. Miękka hybrydka. Eko. Nakleiłbym aż sobie kończynkę z tyłu. No nie wiem, może tutaj na przykład, lekko pod górkę, później trochę z góry. Ale furczek. No i jest teraz podobnie 12,2 sekundy, 12,21. No i tak się mniej więcej spodziewałem, czyli te dwa czasy można sobie dodać, podzielić na 2. Mamy średnią na 12,7, coś w tych okolicach mniej więcej, nie? Coś takiego. I okej, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Nie, no trzeba będzie kiedyś takiego Fordora sobie 5.3 sprawić. Kurczę, klasa pani. Trzeba będzie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.